Na początku była ciemność. Nagle rozświetlił ją wybuch, z którego narodziły się wszechogarniający czas, przestrzeń i materia. Codziennie odkrywamy coś nowego, fascynujące zjawiska i śmiertelne zagrożenia naszego wszechświata. Układ Słoneczny. Jak wyłonił się z między gwiezdnego chaosu? Wszyscy powstaliśmy z pyłu i gazu. Obecne Słońce i planety kryją tajemnicę swojego powstania z chaosu cząstek zbyt małych, byśmy je zauważyli. Ślady naszej przeszłości są dookoła nas. Czy potężne siły, które stworzyły Układ Słoneczny, są powszechne we wszechświecie? Czy może my jesteśmy wyjątkowi? Układ Słoneczny najwyraźniej zalicza się do niezwykłych. Wszechświat ma różne sposoby tworzenia gwiazd i planet, ale nas interesuje jeden, który ukształtował Układ Słoneczny. Kosmos, tajemnice wszechświata. Jak powstał Układ Słoneczny? Wszystko zaczęło się prawie 4,6 miliarda lat temu. Wielka chmura gazu i pyłu krążyła bezładnie na dalekim ramieniu galaktyki, schłodzona poniżej minus 240 stopni. Chmura krążyła samotnie i nic się z nią nie działo. Temperatura była niska, cząstki poruszały się bardzo powoli. Wybuch pobliskiej supernowej mógłby wytworzyć w chmurze falę uderzeniową i zainicjować zapadanie grawitacyjne. Lokalne skupienia były pierwszym krokiem długiego procesu, w którym powstał nasz Układ Słoneczny. Dziś prześledzimy pierwsze 700 milionów lat, erę, w której Układ Słoneczny się ukształtował i ustabilizował. Zacznijmy jednak od obecnego stanu Słońca i planet. Ślady naszej przeszłości są dookoła nas. 4 planety w wewnętrznej części Układu Słonecznego są kamienno-metalowe, a 4 w zewnętrznej to gazowe olbrzymy. Niewątpliwie powstawały różnie, a to klucz do zrozumienia, skąd się wzięliśmy. Przedstawiamy historię Układu Słonecznego według najnowszej wiedzy naukowej, zaczynając od samego początku. Wybuch supernowej nasycił chmurę gazów żelazem, uranem i innymi ciężkimi pierwiastkami oraz rozpoczął ewolucję. W chmurze powstały skupiska gazu o masie przekraczającej wartość graniczną. Dalsze zapadanie następowało pod wpływem grawitacji. Nic nie mogło go już zatrzymać. Kolejka górska po przekroczeniu najwyższego punktu toru musi zjechać w dół. Tak samo koncentrująca się chmura po wielu wzlotach miała się stać Układem Słonecznym. Parki rozrywki to świetne miejsce, by doświadczyć zachowań występujących w młodym Układzie Słonecznym. Działa grawitacja, są zderzenia, pęd i siły. Wszystkie oddziaływania z początków Układu Słonecznego znajdziemy w różnych instalacjach. Pojawiające się siły przyspieszały zapadanie się chmury, a gaz i pył tworzyły lokalne skupiska. Każde mogło stać się miejscem narodzin gwiazdy. Gdy wielka pierwotna chmura materii zaczęła się zapadać, jednocześnie powstało wiele zarodków gwiazd i układów planetarnych. Słońce miało liczne rodzeństwo, które narodziło się równocześnie. Pierwsza faza powstawania Układu Słonecznego niczym się nie wyróżniała. Dziś możemy obserwować taki sam proces w gwiazdozbiorze Oriona, gdzie obłok molekularny ciągnie się na setki lat świetlnych.
Gdzieniegdzie w skupiskach materii tworzą się gromady młodych gwiazd, ogrzewających otaczający je gaz. Zestaw manewrów w parku rozrywki dobrze naśladuje ruchy materii kosmicznej w trakcie formowania Układu Słonecznego. Najpowszechniejszy jest ruch wirowy. Tak działa karuzela. Gdy przedgwiazdowa chmura się zapada, uwidacznia się jej ruch obrotowy istniejący od chwili jej powstania. Wiruje cała droga mleczna i każda jej część. Wszystkie obiekty krążą wokół siebie. To także istota powstawania gwiazd. Dalsze procesy przypominają łyżwiarkę w piruecie. Gdy składa ręce, obraca się szybciej. Gdy grawitacja gromadzi chmurę gazu, ta nie tylko obraca się szybciej, lecz w nieunikniony sposób formuje dysk. Podobne procesy zachodzą w hucie szkła Joe'ego Caritiego. Astronom Laura Denley obserwuje, jak się formuje szkło. Zaczyna się od rozżarzonej masy. Wprawiam stygnące szkło w ruch wirowy. Spłaszcza się, ponieważ plastyczne szkło nie jest rozciągane w kierunku osi obrotu, a prostopadle do niej musi się przeciwstawiać siłom bezwładności. Podobnie w Układzie Słonecznym planety powstawały w jednej płaszczyźnie. Ta tarcza jest jak Układ Słoneczny. Przypomina trochę elipsę. Nasz układ jest symetryczny, ale szkło rozłożyło się nierówno. W takiej sytuacji powstałby podwójny układ gwiazd z brązowym karłem lub bardzo masywnym superjowiszem. Chciałabym tego dotknąć, ale się boję. Lepiej nie ma. 500 stopni. 100 tysięcy lat po rozpoczęciu procesu prawie cała chmura się zapadła. W środku przyszłego Układu Słonecznego rozjaśniała młoda protogwiazda. Protogwiazda to najwcześniejsze stadium ewolucji gwiazdy. Wciąż się zapada, z czego czerpie energię do świecenia. Wskutek kurczenia się jej temperatura rośnie. Jeszcze nie zachodzą w niej reakcje jądrowe, jak w dojrzałych gwiazdach. Młoda protogwiazda wchłania dysk gazu i pyłu, tworzący mgławicę. Większość materii stanie się Słońcem. Z pozostałości powstaną planety, księżyce, planetoidy, a nawet nasze ciała, czyli puch marny w astronomicznej skali. Mieszkamy na tej planecie, więc jej skład jest dla nas bardzo istotny. Jest maleńką częścią początkowej mikstury. Ten parking uzmysłowi, jak mało. Słońce stanowi 99,85% łącznej masy Układu Słonecznego. Na parkingu jest 500 samochodów, więc mój odpowiada temu, co po powstaniu Słońca pozostało. Planety, asteroidy i księżyce. Sama Ziemia może być kołem zapasowym. Taka jest mała. Milion lat od chwili startu okazało się, że Układ Słoneczny posegregował materiał na planety. Wpłynęła na to temperatura w dysku. Blisko protosłońca przekraczała 1000 stopni i powodowała parowanie wszystkiego. 8 milionów kilometrów dalej przebiegała linia skał, za którą było dość chłodno, by metale i minerały zakrzepły. Dalej leży linia lodu przy izotermie minus 190 stopni. Za nią woda, metan i amoniak zamarzają.
Młody układ słoneczny przypomina maszynę do waty cukrowej. Cathy Wu pokaże nam, jak się robi ten przysmak. Najpierw sypie kryształki cukru na grzejnik. Gorąca część jest w środku. Podobnie w Układzie Słonecznym Słońce znajduje się w środku i topi bliskie obiekty. Staje się coraz gorętsze i roztapia wszystko. Tak to działa. Widzimy mgławicę krążącą wokół Słońca. Wewnątrz wszystko jest stopione. Im dalej, tym jest chłodniej. Składniki schładzają się i krzepną w zimnej części Układu Słonecznego. W centrum krąży gaz, dalej ciała stałe. Właśnie tak wyglądały wczesne protoplanety. Zaczęły zbierać materię jak patyk watę cukrową. Rosły coraz bardziej, łącząc kolejne maleńkie kryształki. Tutaj cukru. Układ słoneczny jest pyszny. Zlepiające się cząstki są mikroskopijne, znacznie mniejsze od stopionych kryształków cukru. Robienie waty cukrowej przedstawia, jak ciała stałe zbijały się w Układzie Słonecznym. Kolejna atrakcja z wesołego miasteczka przedstawia, jak rosły. Bez kolizji samochodziki do zderzania byłyby nudne, a ciała Układu Słonecznego nie rosłyby przez akrecję. Dzięki kolizjom następowało skupianie się w młodym Układzie Słonecznym. Obiekty łączyły się głównie przez tarcie. Gromadziły się dzięki procesom mechanicznym. W wewnętrznej części Układu Słonecznego drobinki pyłu krążące wokół młodej gwiazdy stopniowo zbijały się w małe kosmiczne kulki na skutek przypadkowych kolizji. Na obrzeżach układu proces przebiegał zupełnie inaczej. W kosmicznym mgnieniu oka powstały wielkie planety. Tworzenie Układu Słonecznego z chmury gazu i pyłu trwało 700 milionów lat. Zaledwie 2 miliony lat po narodzinach zaczynają się pojawiać w nim zarysy pierwszych planet, które kiedyś będą zupełnie różne, jako Jowisz, Saturn albo Ziemia. W tym okresie są skupiskami materii pędzącymi kolejką górską przez chaotyczną słoneczną mgławicę. Gruby, wirujący dysk, złożony głównie z wodoru, zawiera sporo stałych substancji. W wewnętrznej części Układu Słonecznego roi się od okruchów skalnych, ale w zewnętrznej części, za linią śniegu, nie bez powodu dominują lodowe kryształy metanu, amoniaku i wody. Znajduje się tam wodór w różnych związkach. Wodór to najpowszechniejszy wówczas pierwiastek w tej części Układu Słonecznego. Łączy się z tlenem w wodę, z węglem w metan i z azotem w amoniak. Wszystkie te związki potem zamarzają. Nieustanne zderzenia i zawirowania sprawiły, że drobinki pyłu i lodu łączyły się przez tarcie i przyciąganie elektrostatyczne, aż zaczęło dominować ciążenie. Tak powstały planetozymale. Planetozymale to cegiełki Układu Słonecznego. Na początku były małe, poniżej kilometra średnicy, za to występowały w ogromnych ilościach.
Z kilometrowych planetozymali ostatecznie powstały planety skrajnie różniące się wielkością. Właśnie to zainteresowało Ryana Chana z San Mateo. Zapytał, dlaczego planety z wewnętrznej części Układu Słonecznego są mniejsze od olbrzymów z jego obrzeża? Planety z wewnętrznej części Układu Słonecznego są mniejsze od pozostałych, bo materiał na nie, metale i skały, występowały w małej ilości. Po sformowaniu jądra podobnego do ziemskiego, planety zewnętrzne przyciągnęły lodowe kryształy wody, amoniaku, metanu i dwutlenku węgla. Rosły i następnie przyciągały gaz. Stały się ogromne. Po 3 milionach lat planetozymale połączyły się w większe obiekty, tak zwane protoplanety. Z planetozymali powstały protoplanety. Były większe, porównywalne z naszym Księżycem. Tuż za linią śniegu, gdzie dominuje lód, chmary protoplanet gwałtownie zderzały się i zlepiały w planety. Przez 3 miliony lat powstawał lodowy glob, przyszły olbrzym Układu Słonecznego. Młody Jowisz. Zanim Jowisz stał się olbrzymem, był superziemią o masie 10 do 15 razy większej niż ona. Młody skalno-lodowy Jowisz wciąż rósł. W punkcie krytycznym ostatnia protoplaneta uderzyła w jego powierzchnię. Zaczęła się kolejna jazda bez trzymanki w Układzie Słonecznym. Przyrost masy wypchnął Jowisza na krawędź układu, gdzie stał się grawitacyjnym tyranem. Po przekroczeniu masy krytycznej Jowisz ściągał grawitacyjnie materię w samonapędzającym się procesie. Szybko rósł. Niczym kosmiczny odkurzacz Jowisz wciągnął cały gaz w swojej okolicy, rosnąc do 90% obecnej wielkości, zaledwie w 100 000 lat. Saturn, Neptun i Uran poszły w jego ślady, gromadząc dość gazu, by się stać gazowymi olbrzymami. Nagły wzrost masy planety kosztem materii z dysku wokół gwiazdy nie jest niczym niezwykłym. Ostatnio obserwowaliśmy taki proces przez teleskop. Widzieliśmy takie zjawisko w odległych układach. Zrobiliśmy zdjęcia dysków wokół gwiazd, w których wielkie planety tworzą dziury. Na początku 2011 roku za pomocą teleskopu Subaru na Hawajach sfotografowano ciało odległe o 450 lat świetlnych. Przysłona optyczna pozwoliła zamaskować światło gwiazdy i ukazał się dysk z miejscami oczyszczonymi przez planety. To niesamowite zdjęcie pokazuje w dużej rozdzielczości dysk pyłu i gazu wokół gwiazdy. Jego wewnętrzne obszary są poorane przez jedną lub kilka planet. To one przyciągnęły część pyłu, a resztę odrzuciły na bok. 3 miliony lat później Jowisz i Saturn zaczęły rządzić wśród planet. Dwa olbrzymy skupiły 92% masy, która pozostała po formowaniu się Słońca. 10 milionów lat od początków Układu Słonecznego praktycznie nie było w nim wolnego gazu. Zebrany wodór i hel umożliwiły szybki wzrost Jowisza i Saturna. Silny wiatr słoneczny młodej gwiazdy wyrzucał swobodny materiał poza Układ Słoneczny. Jowisz i Saturn zdążyły wcześniej zebrać część tej materii i dziś są największe. Uran i Neptun nieco się spóźniły i nie dorównują poprzednikom. Przed odrzuceniem pyłu i gazu Układ Słoneczny był zasłonięty dla wszechświata.
Nawet gdy planety już rosły, światło Słońca nie potrafiło przebić się przez gęsty dysk. Początkowo światło docierało tylko kilka razy dalej niż krąży Ziemia. Dalej panowała ciemność, Słońce było niewidoczne. Co by zobaczyli kosmici, obserwując Układ Słoneczny z daleka? To samo, co my przez teleskop kosmiczny Hubble'a w dyskach protoplanetarnych w strefie powstawania gwiazd odległej o 1350 lat świetlnych. Zależnie od położenia tarczy widać co innego. Patrząc wzdłuż osi obrotu, ujrzymy gwiazdę otoczoną kręgiem. Z profilu można zaobserwować tylko chmurę pyłu zasłaniającą gwiazdę i jej światło. Minęło 10 milionów lat formowania się Układu Słonecznego. Gaz i pył już zniknęły, a dorastające Słońce rozjaśniało przestrzeń kosmiczną. Musiało jeszcze zakończyć ewolucję, bo jego światło było osobliwe, inne niż to, które widzimy. Jego widmo było zupełnie inne. Wysyłało już mnóstwo energii, ale było bardziej czerwone. Barwy w młodym Układzie Słonecznym nie przypominały obecnych. Żółto-pomarańczowa protogwiazda była wrzącym kotłem. Wnętrze niektórych skupiających się chmur ledwo się zajarzy jako brązowy karzeł. Młode Słońce było blisko punktu krytycznego. Jego reaktor jądrowy mógł się zatlić tylko na chwilę, albo zadziałać stabilnie, by Słońce rozjaśniało galaktykę jak inne prawdziwe gwiazdy. Dotarliśmy do decydującej chwili w dziejach Układu Słonecznego. W wieku 50 milionów lat protogwiazda i jej planety były 100 razy młodsze niż obecnie. W wielu układach gwiazdy mają za małą masę, by się w pełni rozpalić. Słońce nie podzieliło ich losu. Zgromadziło dość ciepła i ciśnienia, by w jądrze ruszyły reakcje syntezy jądrowej. Słońce weszło na obroty i stało się prawdziwą gwiazdą, generując energię, która powoduje także eksplozję bomb wodorowych. 50 milionów lat po narodzinach Układu Słońce weszło w kolejną fazę, wykorzystując wodór do reakcji syntezy jądrowej. Od tej chwili stało się gwiazdą w pełnym tego słowa znaczeniu. Łączenie jąder utrzyma Słońce przy życiu przez długie lata. Będzie nieustannie świeciło 10 miliardów lat, zapewniając warunki dla życia na Ziemi. W przeciwieństwie do ukończonego Słońca, jego otoczenie wcale nie jest gotowe. 40 milionów lat wcześniej zamrożone gazowe olbrzymy leżące za linią śniegu przestały rosnąć i się ustabilizowały. W gorącej wewnętrznej części Układu Słonecznego, gdzie nie ma gazów i dominują skały, wciąż panuje chaos. Gdy Słońce dojrzało, protoplanety krążące blisko niego próbowały rosnąć, zderzając się i łącząc swoje masy, by stać się 4 planetami wewnętrznej części Układu Słonecznego. Wewnątrz orbity Jowisza pozostała wąska strefa, w której dominują planetozy małe, a protoplanety są rzadkie. Jest to pas planetoid, gdzie grawitacja Jowisza uniemożliwia tworzenie się planet. Jowisz jest największą z planet, więc najsilniej oddziałuje grawitacyjnie. W młodości przechodził przez rejon obecnego pasa planetoid. Przyspieszał planetozy małe tak, że rozbijały się zderzając.
Odtworzymy taką kolizję z pasa planetoid. Nie użyjemy prawdziwych skał, bo nie możemy ich odpowiednio rozpędzić. Weźmiemy lekkie skały pomysłu Ryana Johnsona, speca od efektów specjalnych. Co to za sztuczne asteroidy? Przygotowałem je z gipsowej pianki. Takie rekwizyty udają w filmach prawdziwe głazy. Gdy chcemy pokazać, jak zawala się coś twardego, sięgamy po ten materiał. Ładnie pęka i się kruszy. Przygotowałem wielką bryłę, nasz model asteroidy. Mam dwie. Rozpędzimy je, by zderzyły się jak prawdziwe. Jak szybko muszą lecieć, by się rozbiły? Zrzucimy jedną na drugą ze sporej wysokości. Właśnie takiej. Spróbujmy. Spuść pion. Wysokość wynosi 6 metrów. Asteroida przyspieszy do 60 km na godzinę. Jeszcze trochę? Świetnie. Zaznaczyłem. Gotowy do zrzutu. Trochę wieje, ale spróbujmy. Wspaniale. Udało się. Wygląda nieźle. Niesamowite, jak się pokruszyły. W pasie planetoid te okruchy grawitacyjnie złączyłyby się na nowo w bryłę gruzu zwaną asteroidą. Skoro wciąż się łączą, to czemu nie powstają z tego planety? Bo wciąż się zderzają. Wciąż się rozbijają na coraz drobniejsze elementy. Zostaje zbiorowisko gruzu, a nie kompletna planeta. Czy to dobra symulacja zderzeń asteroid? Całkiem niezła. Powstały duże odłamki i pył. Sądzimy, że asteroidy to kupy gruzu złożone z dużych odłamków pokrytych drobnicą. To dobry model. Tak powstaje planetoida. Cieszę się, że się udało. Pas asteroid to nie jedyny obszar Układu Słonecznego, gdzie nie powstawały planety. W zewnętrznej części Układu krąży zamarznięty pierścień pełen małych obiektów. Pas Kuipera. Pas Kuipera znajduje się poza orbitą Neptuna. Zawiera wiele skalnych i lodowych obiektów, znacznie od siebie oddalonych. Nie mogły się zbić w planetę, bo są za daleko od siebie. 50 milionów lat od początków Układu Słonecznego pasy Kuipera i planetoid miały 100 razy więcej obiektów niż obecnie. Te, które zniknęły, odegrały niszczycielską, ale kluczową rolę w ewolucji planet skalistych, w tym Ziemi. Planety wewnętrzne tworzyły się znacznie dłużej niż gazowe olbrzymy za granicą lodu. Po 75 milionach lat proces prawie dobiegł końca. 150 milionów kilometrów od młodego Słońca protoziemia osiągnęła rozmiary planety i uzyskała stabilną orbitę. Miała jednak prześladowcę. Panuje powszechny pogląd, że we wczesnej fazie Ziemia miała bliźniaczkę, protoplanetę T. Obiegały Słońce po bardzo podobnych orbitach. Przez miliony lat siostrzane planety ścigały się wokół Słońca w niebezpiecznym wyścigu. Ostateczne zderzenie miało wielkie konsekwencje dla przyszłości Ziemi. Prześledziliśmy pierwsze 80 milionów lat powstawania Układu Słonecznego od zapadnięcia się chmury gazu.
Planety wewnętrzne zostały już ukształtowane. Ziemi, na której kiedyś zakwitnie życie, grozi kataklizm, który może przynieść przedwczesną, gwałtowną śmierć. Przez miliony lat śledziła ją protoplaneta Terra. Dwa globy poruszały się po bliskich orbitach, stopniowo zmniejszając dystans. Wreszcie Ziemia i Terra zderzyły się ze sobą. Zderzenie Ziemi z Teą musiało być wielkim widowiskiem w młodym Układzie Słonecznym. W Ziemię uderzył obiekt wielkości Marsa, wyrzucając część skorupy i płaszcza obu planet w kosmos. Z pierścienia odłamków powstał Księżyc. Ziemia przeżyła kataklizm, zyskała satelitę i stała się jedną ze stabilnych planet we wnętrzu Układu Słonecznego. Akcja przeniosła się więc na obrzeża, gdzie zmienne orbity gazowych olbrzymów zagroziły stabilności układu. Przez pół miliarda lat ukształtowały się wszystkie jego planety. Wciąż się przemieszczały, otoczone rumowiskiem w kręgu materii. W dysku utworzyły się skupiska materii, a planety zaczęły przez nie dosłownie żeglować. Od czasu powstania ułożenie planet całkowicie się zmieniło. Na początku trzy najbardziej zewnętrzne planety były znacznie bliżej Słońca. Neptun krążył wewnątrz orbity Urana, inaczej niż obecnie. Co więcej, w pasie planetoid i Kuipera było 100 razy więcej materii niż teraz. Wielkie planety co chwila oddziaływały grawitacyjnie na małe ciała z obu pasów. Przy każdym zbliżeniu olbrzymy ciskały planetozymalami na różne strony i same się nieco przesuwały. Zmiany może nie były wielkie, ale kumulując się, wypchnęły gazowe olbrzymy na nowe orbity. Na początku istnienia planety zewnętrzne migrowały. Saturn, Uran i Neptun wysyłały planetozymale ku Słońcu, a same oddalały się od niego. Jowisz zaś wyrzucał planetozymale na zewnątrz, nawet poza Układ Słoneczny, samemu zbliżając się do Słońca. Skąd się wzięły te przesunięcia do i od Słońca? Wynikają z zasady zachowania energii. Gdy planeta odbija planetozymal, sama musi nieco zwolnić, żeby całkowita energia była stała. Dodając energii planetozymalowi, który odlatuje na zewnątrz, sama musi się zbliżyć do Słońca. Traci energię, więc przyhamowana przechodzi na ciaśniejszą orbitę. W wesołym miasteczku mamy model tej sytuacji, tym razem asystę grawitacyjną. Przyciąganie planety może rozpędzić mniejszy obiekt. W latach 70. agencja kosmiczna wykorzystała ten fakt, by rozpędzać Voyagera wokół kolejnych planet, na drodze do granic Układu Słonecznego. Podobnie zachowuje się kolejka górska. Widoczna tu kolejka górska dobrze ilustruje to zjawisko. Na Ziemi grawitacja wprawia ją w ruch. Ciągnie wagonik na szynach w dół, by potem wjechał na kolejne wzniesienie dzięki pędowi uzyskanemu podczas zjazdu. Dodajmy tu Jowisza. Jego masa też przyciąga wagonik, ale ten go okrąża, nie spadając na niego. W tym momencie Jowisz daje mu dodatkową dawkę energii, także pojazd wyskoczy jeszcze wyżej, może nawet w kosmos.
Miliony małych oddziaływań grawitacyjnych przez pół miliarda lat zmieniły orbity planet. Na Ziemi i innych młodych globach mogły nawet panować warunki sprzyjające życiu. Jeśli powstały tam organizmy, na pewno zginęły, gdy Jowisz i Saturn osiągnęły rezonans orbitalny. Jowisz i Saturn w rezonansie orbitalnym przemeblowały Układ Słoneczny w 1 000 000 lat, czyli w krótką chwilę w jego dziejach. W fazie rezonansu Jowisz okrążał Słońce dwukrotnie, gdy Saturn robił to raz. Regularnie spotykały się w tej samej strefie, potęgując grawitacyjny wpływ na otoczenie. To przypomina napędzanie huśtawki. Popychanie jej w odpowiednim momencie sprawia, że wznosi się coraz wyżej. Największy wpływ odczuły dwie planety najdalsze od Słońca. Planety, krążąc wokół Słońca, oddziałują ze sobą grawitacyjnie. Jednym z najdziwniejszych skutków była zamiana miejsc Urana i Neptuna. Teraz Uran jest bliżej Słońca. Rezonans wywołał kataklizmy, szybko obejmujące całość Układu Słonecznego. Zmieniał orbity i porozrzucał mniejsze obiekty. Ogromny Jowisz samodzielnie rozrzedzał pas planetoid. W parze z Saturnem wymiótł pasy planetoid i Kuipera niemal doszczętnie. Z pasów planetoid i Kuipera ubyło 99% ciał. Większość opuściła Układ Słoneczny, ale część wyruszyła do jego centrum. Zbliżając się do Słońca, nabierały prędkości. Jakim cudem planety wewnętrzne, w tym Ziemia, uniknęły zagłady? Układ Słoneczny wszedł w gwałtowną fazę rozwoju 700 milionów lat po koncentracji chmury przedsłonecznej. Ziemia znalazła się na linii ognia. Połączone siły grawitacji Jowisza i Saturna urządziły planetom wewnętrznym i ich księżycom wielkie bombardowanie. Wiele obiektów ze skraju Układu Słonecznego, jak komety, poleciało do centrum, trafiając w planety i ich księżyce. Powstały kratery, które widać do dziś. Niektórzy badacze przypuszczają, że zderzenia mogły kilkukrotnie wyjałowić Ziemię. Życie powstawało, ginęło i musiało się odradzać od nowa. Upadek kosmicznych obiektów, choć niezwykle groźny, przynosił także korzyści. Gdyby nie bombardowanie przez obiekty z granic Układu Słonecznego, na Ziemi byłoby dziś mniej wody. Przypuszcza się, że jej większość trafiła na planetę jako pociski podczas wielkiego bombardowania. Dziś, 4,6 miliarda lat po sformowaniu się Układu Słonecznego, ryzyko uderzenia w Ziemię wielkiego głazu zmniejszyło się, ale nie zniknęło. Wciąż docierają drobne meteoroidy, które odnajdujemy jako meteoryty. Badając je, poznajemy budowę Układu Słonecznego w czasie jego powstania. Oto kawałek meteorytu z Allende. Pochodzi ze skały, która spadła w Meksyku koło wsi Allende w 1969 roku. Zawiera wtrącenia wapniowo-glinowe. To te białe ziarna na powierzchni. Skała jest najstarszym minerałem w Układzie Słonecznym. Potwierdziliśmy to datowaniem radiometrycznym. W laboratorium Uniwersytetu Kalifornii kosmochemik Ed Young bada maleńkie próbki z pradawnego meteorytu.
W środku jest duży biały kawałek. Chcemy go wyciąć. Precyzyjne lasery skierowane na próbkę wycinają otwory o średnicy ludzkiego włosa. Pobrane izotopy promieniotwórcze pełnią rolę atomowych kalendarzy. Na początku 2011 roku kosmochemicy z podobnego laboratorium na Uniwersytecie Arizony określili wiek meteorytu z Afryki Północnej na 4,5682 miliarda lat. To najstarsza skała znaleziona na Ziemi, starsza od niej samej. W sierpniu 2011 roku sonda Dawn dotarła do pasa planetoid, skąd pochodzi większość ziemskich meteorytów. Fotografie Vesty, drugiej co do wielkości planetoidy, otworzyły nowy rozdział w historii Układu Słonecznego. Wyprawa Dawn dała nam pierwsze spojrzenie na miniaturowe planety, powstałe w czasie formowania się Układu Słonecznego. Od powstania w początkach dziejów Układu Słonecznego Vesta trwała bez wpływów atmosfery i zjawisk geologicznych, które przekształcały inne planety. Podobnie jak większe planety, Vesta ma wulkany i jądro, ale od 4,5 miliarda lat prawie się nie zmieniła. Dlatego jest skansenem Układu Słonecznego z najwcześniejszego okresu. Po roku krążenia wokół Vesty sonda ruszyła ku największej wśród planetoid, Ceres. Natomiast sonda Juno leci ku Jowiszowi. Ma sprawdzić, czy olbrzymia planeta ma stałe jądro i czy rzeczywiście powstała tak szybko i wcześnie, jak twierdzą naukowcy. Jeszcze ciekawsze może być badanie innych układów planetarnych, które mogą rzucić światło na genezę naszego systemu. Najważniejsze dla zrozumienia, jak powstał Układ Słoneczny, jest stwierdzenie, czy jesteśmy wyjątkowi. Obserwując odległe układy planetarne, choćby w Orionie, chcemy się dowiedzieć, czy Układ Słoneczny jest typowy. Uruchomiony w 2009 roku teleskop Keplera wskazał 1200 prawdopodobnych planet pozasłonecznych. W niektórych układach olbrzyme wielkości Jowisza krążą blisko gwiazdy albo na orbitach eliptycznych. W innych zaobserwowano liczne małe planety w gorącej strefie blisko gwiazdy. W Układzie Słonecznym planety krążą po niemal idealnie kołowych orbitach, w odległościach zapewniających stabilność. To niemal zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Największym zaskoczeniem minionej dekady odkrywania układów planetarnych okazała się niezwykłość Układu Słonecznego. Jest on zaskakująco regularny. Czy Układ Słoneczny powstał w procesach, jakie wciąż zachodzą w kosmosie? Czy też jesteśmy wyjątkowi? Czy życie jest unikatowe? To chyba najważniejsze z pytań. Historia Słońca i planet jest przecież również historią życia i społeczności ludzkiej. Nie wiadomo, czy jedynej, czy jednej z wielu podobnych we wszechświecie. Wersja polska Studio Publishing na zlecenie Amercom S.A. Tekst Jakub Szpetulski-Łazarowicz. Konsultacja Zbigniew Gawryś. Czytał Andrzej Leszczyński.